Siema, tu wahacz. BAIK już w mniejszym modelu 5 zaoferował zaskakujący poziom wyposażenia jak na auto za około 130 000 zł, a teraz we flagowej 7 mamy jeszcze wyższą kwotę 162 900 zł. Zobaczmy, co za te dodatkowe pieniądze przygotował producent. Na pewno jedną z rzeczy jest większe nadwozie, bo w aucie, które prezentuję, mamy konkretne rozmiary 474 cm długości i 189 cm szerokości, po prostu dużego SUV-a. Producent postarał się też, aby samochód odpowiednio się prezentował i chociaż ogólna filozofia jest podobna jak w przypadku mniejszego modelu, to 7 wypada moim zdaniem całościowo lepiej, bo jest bardziej elegancka i też muskularna. No i muszę przyznać, że wzbudza sporo zainteresowania na ulicy. Testowany model oferowany jest w Polsce w jednej wersji nazwanej Luxury, która zawiera maksymalne wyposażenie i jedyną opcją płatną ekstra jest lakier metalik za 3900 zł, inny niż w kolorze czerwonym, bo czerwień jest za darmo. Bez dopłat są też 19-calowe felgi, które mają jednak inny wzór i też być może inny rozmiar niż obręcze z materiałów promocyjnych i szkoda, że tych ze zdjęć nie można zamówić, bo wyglądają one moim zdaniem ładniej, a też przy masywności Beiginga 7 koła o 1 cal większe nie byłyby niczym niestosownym. Dające gładkość drzwiom wysuwane klamki działają ok, czujnik zbliżeniowy w Beigingu nie wariował, a poczwórne końcówki układu wydechowego to niestety atrapy. Testowany BAIK efektownie prezentuje się też po zmroku. Z przodu mamy w nim ostro narysowane LEDowe światła z paskiem na środku, który przez to, że nie jest jednolity, naprawdę mi się spodobał, chociaż nie jestem fanem generalnie takich rozwiązań. Są także dynamiczne kierunkowskazy. W lusterkach kierunkowskazy są za to statyczne, a z tyłu znowu dynamiczne. W tej części nadwozia również miłych dla oka detali nie brakuje i nie jestem zwolennikiem jedynie podświetlonego napisu na środku, bo jest to dosyć tani i taki niepotrzebny zabieg. Generalnie jednak Beijing 7 moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze i nowocześnie, gdy jest ciemno. Gdy jest jasno, segmenty do jazdy dziennej znajdują się znacznie niżej, a górne lampy w ogóle się nie palą i nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo te górne mają moim zdaniem ciekawszy projekt. Producent opisuje przednie światła jako zaawansowane LEDy. Ja przyznam, tego nie zauważyłem w formie jakiejś adaptacyjności. To znaczy światła są soczewkowe i oferują dużą moc świecenia, a także precyzyjny poziomo strumień światła, więc pod tym kątem wypadają naprawdę dobrze, jak na jednak statyczne rozwiązanie. Nie wiem czemu, ale nie działał w nich też tryb auto, to znaczy pomimo jego wybrania i stosownej ikonki na zegarach, nawet jadąc w zupełnych ciemnościach bez innych samochodów nie odpalały się drogowe i musiałem robić to ręcznie. We wnętrzu 7 widać, że producent starał się nadać jej bardziej stonowany, elegancki styl względem swoich mniejszych modeli i moim zdaniem mu się to udało, a też poszczególne linie zgrabnie się tutaj ze sobą komponują. W kabinie, gdy jest ciemno, rozświetlają się w ramach dekoracyjnego oświetlenia drzwi, a także przede wszystkim deska rozdzielcza. Można sterować intensywnością świecenia, jak również kolorystyką. Poza zwykłymi kolorami mamy też tryb Smart, więc można sobie odpalić zmieniające się kolory w takim dyskotekowym stylu. Jeśli ktoś lubi, a jeśli ktoś nie, no to można to sobie wszystko wyłączyć. Jest też, co istotne, możliwość sterowania jasnością każdego z ekranów osobno i nawet przy maksymalnym wygaszeniu tego, który widzicie, jest on moim zdaniem zbyt jasny. Na szczęście te pozostałe już takich problemów nie sprawiają. Instrumenty pokładowe są tutaj niezmiennie podświetlone na kolor biały i w ich podświetleniu nie ma żadnych braków. Przez brak daszka nad ekranami trzeba liczyć się z tym, że będą się one odbijać we frontowej szybie. Pod kątem jakościowym też jest tutaj ok. W górnych częściach kokpitu mamy miękkie tworzywa, ładnie wyglądające. Nie ma tutaj za to zapychaczy w postaci chociażby fortepianowej czerni, tylko różne elementy są wyposażone, na przykład tak jak przed pasażerem, w estetyczny wzorek. Tak samo spotkać można wzorek tutaj na drzwiach. Jest skóra ze szwami, odpowiednio miękki podłokietnik, też wykończony skórą. Tutaj mamy trochę tej fortepianowej czerni, takiej zwykłej. Nie jestem zwolennikiem w tak użytkowym miejscu jej obecności, ale już na przykład tunel środkowy to powrót do matowego, ładnego plastiku. Nie ma też tutaj problemów ze spasowaniem i trzaskami podczas jazdy. Skórę spotkać można też na fotelach, które wyposażone są dodatkowo w masaż. Nie jakiś bardzo wykwintny, ale niezależne strefy prawo-lewo są, więc jest ok.
Fotel pasażera ma ponadto możliwość wysunięcia dodatkowego podnóżka i jest to ciekawy dodatek. Niestety fotel kierowcy nie jest w niego wyposażony, ani w żadne inne wydłużenie czy regulację kąta pochylenia siedziska, które jest tutaj krótkie i u mnie zapewniało bardzo kiepskie podparcie ud. Aż byłem zdziwiony, że jednak w większym aucie stworzonym też w dłuższe trasy zostało to tak kiepsko zaprojektowane, no ale fakt zostaje, że może być to po prostu kwestia moja indywidualna. Co ciekawe, przełącznik odpowiadający za ustawienie wysokości fotela kierowcy po stronie pasażera odpowiada już za wysuwanie podnóżka i na wysokość prawego fotela regulować nie można. Poza tym fotele są miękkie i wygodne jeśli chodzi o oparcia, więc to poprawia wrażenie. Co mnie zaskoczyło, mamy tutaj zupełnie inne podejście do tego elementu niż w mniejszym modelu 5, bo tam były sportowe kubełki, a tutaj są bardziej standardowe kanapowe konstrukcje i to widać w całej kabinie, że BAIC w 5 mocniej eksperymentował, a tutaj postawił jednak na bardziej klasyczny styl. Generalnie auto zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wygląda na droższe niż jest w rzeczywistości, no i też oferuje więcej wyposażenia niż można się spodziewać po cenie oscylującej wokół 160 tysięcy złotych za takie gabaryty, bo mamy chociażby panoramiczny dach, kamery 360 stopni, a pokazywane fotele poza masażem mają też podgrzewanie i wentylację. Zarazem nie można tutaj mówić o kompletnym poziomie, bo zabrakło jakiegokolwiek wyświetlacza head-up, matrycowych świateł LED czy, i to jest mój największy zarzut, fabrycznej nawigacji ani integracji ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Producent oferuje alternatywne rozwiązanie nazwane Carbit Link, ale działa ono w ten sposób, że po połączeniu smartfona, na szczęście bezprzewodowym, duplikowana jest po prostu zawartość jego ekranu, co oznacza, że smartfon musi mieć ten ekran zawsze włączony i w orientacji poziomej, zatem nie traktuje tego rozwiązania jako wartościowej alternatywy. Poza tym jednak niczego do wygodnej i przyjemnej jazdy takim krążownikiem nie brakuje. Oferta silnikowa Beizinga 5 jest również wyjątkowo prosta, bo mamy pod maską tylko jedną jednostkę napędową, konkretnie czterocylindrową, turbodoładowaną benzynę 1.5 generującą 177 koni mechanicznych, czyli tyle samo co silnik w mniejszym Beizingu 5. W testowanym modelu mamy jednak większe nadwozie, a także wyższą o 100 kg masę, bo 7 waży 1650 kg. Przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Ataki od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika jest tutaj wystarczająca, aby podróżować w normalnym i zgodnym z przepisami tempie i do tego modelu takie podejście moim zdaniem pasuje, bo całościowo ma on właśnie taki odprężający za kierownicą charakter. Ale też fakt zostaje, że nie czułem podczas jazdy aż tak tej wcale nie małej przecież mocy gwarantowanej przez silnik i szkoda, że producent nie dał wyboru i nie zaoferował w swoim większym modelu też jakiejś mocniejszej i większej benzyny, np. 2-litrowej albo diesla dla chętnych. To, co jednak siedzi pod maską testowanego auta, gwarantuje bardzo dobrą kulturę pracy, bo dźwięk, czy to na niskich obrotach, czy to podczas ostrzejszego przyspieszania jest wygładzony i też nienachalny, przez co również nie czuje się w tym samochodzie specjalnie prędkości, jadąc do około 100 km na godzinę. Później pojawiają się wyraźniejsze szumy powietrza, ale jest to rozsądny, nie męczący podczas jazdy poziom. Z silnikiem połączona może być wyłącznie dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów o 7 przełożeniach, która pracuje może nie jakoś bardzo szybko, ale za to bardzo płynnie i też dyskretnie i pod tym kątem wypada bez zarzutów w aucie tego typu. Automat lubi trzymać silnik na dosyć niskich obrotach, co może wpływać trochę na odbiór dynamiki jednostki napędowej, ale mówię tu o nieprzesadzonym poziomie, to znaczy w dosyć naturalny sposób wciskając gaz można wymusić redukcję do okolic 2–2,5 tysiąca obrotów, a też elastyczność benzyny poniżej tego pułapu jest ok, czyli sprawia ona wrażenie bardziej osowiałej, ale do wielu manewrów wciąż wystarcza jej dynamika i redukcje nie są potrzebne. Problemy ze skrzynią pojawiają się za to, gdy trzeba w ogóle wprawić auto w ruch, bo wtedy nieraz miała ona taką przypadłość, że wciskając gaz zaraz po wrzuceniu biegu do przodu czy do tyłu, pojawiała się zwłoka w reakcji, a później zdarzało się, że z lekkim szarpnięciem w końcu bajk ruszał. W sytuacjach, gdzie trzeba szybko te tryby zmieniać, jest to dokuczające.
Problematyczne w testowanym modelu może być też śledzenie wyników spalania, ponieważ jego komputer zawsze startuje od wartości 7 i ten rezultat nie modyfikuje się tak szybko i na bieżąco jak w innych samochodach, tylko powoli odchyla w górę od tej 7. Komputer długoterminowy, mierzący wyniki od tankowania, samemu mi się w pewnym momencie zresetował, pomimo braku tankowania, więc nie mogę też powiedzieć, jakie średnie zużycie paliwa wyszło mi z kilkuset kilometrów zrobionych przez cały test, a z ostatnich 130 po resecie, które przejeździłem po Warszawie i okolicach, wskazania wynosiły 10,5 litra, a patrząc po tym, że 1,5 w Beizingu 5 też do oszczędnych nie należało, to jestem w stanie tutaj w taki rezultat uwierzyć, ale nie traktujcie tego jako żaden miarodajny pomiar. Swoją drogą nie wiem, jak producent takie zachowanie komputera zaakceptował w finalnym produkcie. Niższa cena Beizinga 7 zatem z czegoś się bierze, ale osoby myślące o tym modelu mogą mieć go też za 2096 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV i firmę Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free można zgarnąć też darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania znaleźć można w opisie filmu. Przechodząc już do sposobu obsługi, to we wnętrzu 7 nie ma zbyt wielu fizycznych elementów sterujących. Ich rolę w dużej mierze przejął ekran LCD, dodatkowy 7-calowy, rozwiązanie trochę w stylu Range Roverów sprzed kilku lat. Nie działa to tutaj, jak widzicie, zbyt szybko, można sterować klimatyzacją, kilkoma dodatkowymi rzeczami związanymi z działaniem samochodu, ale dzięki logicznemu rozplanowaniu tych przycisków i odpowiedniej powierzchni ekranu pod kątem ergonomii daje to rozwiązanie radę. Ponad tym wyświetlaczem mamy ekran główny 12,3 cala, który jest mocno odsunięty, przez co siedząc za kierownicą, bez odrywania pleców od fotela, nie jestem w stanie dotknąć ręką jakiejkolwiek jej części. Nie jest to żaden dramat, ale też nie jest to coś pożądanego. Większym problemem dla części osób będzie na pewno brak obsługi języka polskiego. Jest to wstyd dla producenta chcącego walczyć o klientów na nowym rynku. Tym bardziej, że wiele rzeczy można sobie tutaj dostroić. Wypadałoby wiedzieć, co się dostraja. To mi się akurat podoba, że jest tak to wszystko rozbudowane, więc można sobie ustawić działanie samochodu pod swoje preferencje. Też te kategorie są tutaj rozsądnie ustalone, więc nie stanowi to problemu. Poza tym funkcjonalność jest dosyć prosta, to znaczy mamy obsługę telefonu, multimediów i to by było na tyle. Nie ma z tym problemów, chociaż też widać po budowie tego interfejsu, że ten ekran się po prostu tutaj marnuje. Gdyby wsadzić tutaj 8 cali, to efekt byłby, jeśli chodzi o funkcjonalność, praktycznie taki sam. Elementy sterujące na kierownicy mają standardowe rozmieszczenie i wygodne moim zdaniem też odpowiednią wielkość. Z prawej strony steruje się systemem audio oraz telefonem, z lewej komputerem pokładowym. Każdy przycisk nie ma dla siebie oddzielnego kawałka plastiku, tylko jest jedna taka tafla, przez co z precyzją czasami bywa średnio, ale za to podoba mi się obsługa gestami, na przykład żeby podgłośnić, można tak sobie pomiziać palcem, a tak się ścisza, nie trzeba więc, aby to zrobić, na przykład w ten sposób wielokrotnie naciskać. Pod kierownicą mamy joystick do sterowania tempomatem wymagający nauki, ale który wypada ok pod kątem ergonomii. Swoją drogą prezentuje się on jak w Mercedesach i to samo tyczy się znajdujących się wyżej manetek. Też kopią z Mercedesów jest pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego, ale trzeba przyznać, że pod kątem bryły się broni, ponieważ jest ona niewielka, lekka i też opływowa. W elektronicznych zegarach Beizinga 7 wyświetlacz znajduje się tylko na środku. Po bokach mamy elementy umieszczone na stałe, które w zależności od potrzeb się podświetlają. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to poza komputerem podróżnym mamy wskazania z systemu bezpieczeństwa, z telefonu, systemu audio, czyli taki standard. Nie ma tutaj żadnych niespodziewanych i nieoczekiwanych informacji, ale wszystkie te najważniejsze, które kierowca powinien mieć przed oczami, można znaleźć. Na ekranie środkowym pojawiają się też wskazania z kamer 360 stopni, które są wyposażone w bariery w postaci widoku 3D czy z nadkoli, co jest miłym dodatkiem. Mamy też tutaj całkiem dobrą jakość wyświetlanego obrazu. Szkoda tylko, że tak dużo przestrzeni z lewej strony się marnuje, a obraz z prawej jest dosyć mały, no ale wciąż dostrzec wszystko się da. Realnym problemem tego zestawu kamer jest jednak ich długie ładowanie się po wrzuceniu biegu wstecznego i to mnie naprawdę irytowało podczas cofania, biorąc pod uwagę,
że widoczność do tyłu przez wysoko poprowadzoną szybę jest słaba. Później jeszcze obraz z tych kamer nie jest płynny, a dodając do tego spory promień skrętu i wspominaną ospałą reakcję skrzyni, to na parkingach testowany BAIC był dla mnie mało przyjazny. Patrząc do przodu jest już dobrze z mało pochyloną szybą, a też samochód ten oferuje wyjściowo wysoką pozycję za kierownicą, którą można jeszcze podwyższyć znacząco, co część osób na pewno doceni. Pod kątem właściwości jezdnych Beijing 7 to taki typowy krążownik z przytemperowanymi reakcjami układu kierowniczego do płynnego podróżowania i po prostu nadawania z grubsza kierunku. Zawieszenie też to potwierdza, bo jest miękkie i skutecznie tłumi nierówności w taki pływający sposób, zatem jeśli ktoś poszukuje wygodnego SUV-a, to testówka spełni oczekiwania. W drugim rzędzie miejsca w testowanym BAIC-u nie brakuje. Gdy siadam za sobą, to mam taki duży zapas na kolana. Osoba podróżująca centralnie przez brak tunelu środkowego też nie powinna narzekać. Nad głową jest ok, pomimo obecności nawet panoramicznego dachu, który na pewno trochę linię obniża, ale gdy moja głowa w naturalnym ułożeniu ląduje tutaj, to od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Na tylnej kanapie mamy rozkładany podłokietnik. Pojemność bagażnika producent podaje na od 410 do 450 litrów w zależności od kąta pochylenia oparć, bo można to sobie lekko regulować. Próg załadunkowy mamy tutaj nie aż tak wysoki nawet jak na auto tego typu. Jest też duży otwór oraz regularne kształty. Po bokach mamy w kufrze kieszenie, jest też z prawej strony 12V, a pod podłogą, którą można regulować pod kątem wysokości, znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Składając drugi rząd siedzeń dostaje się podłogę co prawda bez wyraźnego uskoku, ale za to z wyraźnie unoszącymi się oparciami. Podsumowując, hasło reklamowe BAIC-a brzmi: wybór staje się prosty, ale po kilku dniach spędzonych z siódemką wcale jej ocena taka prosta się nie okazała. To znaczy fakt zostaje, że za około 160 000 złotych dostajemy samochód z wyposażeniem, którego trudno jest szukać u konkurencji, który jest dobrze wykonany, atrakcyjnie wygląda i jest po prostu bardzo przyjemnym kanapowozem, nie ustępującym, jeśli chodzi o relaks podczas jazdy, modelom marek mających zdecydowanie dłuższy staż na naszym rynku. Z drugiej strony jest tutaj trochę niedoróbek, których te marki już się wystrzegają, a które zebrane w całość dokuczałyby mi podczas długoterminowego użytkowania, jak wspominane kamery, siedzisko fotela czy łączenie z nawigacją. Biorąc to pod uwagę, Beiginga 7 na pewno polecam sprawdzić, bo każdy na inne rzeczy zwraca uwagę w samochodach. Obecnie jest to wart rozważenia model, który po jakimś liftingu może być świetny, bo potencjał ma. I to wszystko, co przygotowałem o Beigingu 7. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!